Najbardziej niebezpieczny moment relacji, kiedy intensywność staje się kontrolą. Nie musiał powiedzieć nie wolno. Najbardziej niebezpieczny moment relacji nie przychodzi wtedy, kiedy ktoś na ciebie podnosi głos. Nie wtedy, kiedy mówi nie spotykaj się z nimi, nie ubieraj tej sukienki, nie wychodź beze mnie. Rozumiecie? Często przychodzi znacznie wcześniej i wygląda jak miłość. Mówisz, że dziś potrzebujesz spędzić wieczór z przyjaciółką, a on nagle staje się chłodny. Albo ona, to działa w dwie strony. Nie odpowiadasz przez godzinę, bo jesteś zajęta, zapracowana, masz wyciszony telefon i nie widzisz SMS-a i słyszysz, widocznie ci już nie zależy. Nie chcesz jeszcze podejmować wspólnej decyzji, więc mówi, myślałem, że jesteśmy wyjątkowi. Spotykasz się z przyjaciółką, a potem przez północy tłumaczysz, dlaczego ona nadal jest ważna w twoim życiu. On nie powiedział ci wprost, że nie wolno. Zrobił coś znacznie skuteczniejszego. Pokazał ci, ile będzie kosztowało twoje nie. I właśnie wtedy intensywność zaczyna stawać się kontrolą. Nie wtedy, kiedy człowiek bardzo czegoś chce, albo bardzo ciebie chce. Wtedy, kiedy jego pragnienie dostępu do ciebie zaczyna być ważniejsze niż twoje prawo do odrębności. W tym filmie pokażę ci moment, którego większość ludzi nie rozpoznaje w tej relacji. Chwilę, w której nadal myślisz, że chronisz wielką miłość, ale coraz bardziej chronisz ją przed samą sobą, przed własnym zdaniem, przed własną potrzebą, granicą i intuicją. Bo ostatecznym celem kontroli nie jest pilnowanie każdego twojego kroku. Najskuteczniejsza kontrola zaczyna działać wtedy, kiedy ty sama zaczynasz pilnować się siebie, za niego. Rozumiesz? Po pięknym początku powstaje taki niewidzialny kontrakt. W poprzednim odcinku mówiłam o początku, który wyglądał jak przeznaczenie, jak dar, jak los, zrządzenie losu cudowne, o szybkim poczuciu bliskości, podobieństwie, absolutnej pewności i przyszłości, która pojawiła się szybciej niż wiedza o tym człowieku. A teraz zaczyna się dziać coś nowego. To, co początkowo było prezentem, zaczyna przypominać kontrakt. Na początku słyszysz, jesteś inna niż wszystkie. I to brzmi jak zachwyt, prawda? Ale z czasem, i to dotyczy mężczyzn i kobiet, wy mężczyźni też słyszycie, że jesteście cudowni, najlepsi, jedyni. Ale z czasem w tym zdaniu może ujawnić się warunek. Masz nigdy nie zachowywać się jak wszystkie, które rzekomo go zawiodły. Słyszysz, tylko ty naprawdę mnie rozumiesz. To brzmi jak niezwykła bliskość, ale później może oznaczać, skoro rozumiesz mnie jako jedyna, masz znosić to, czego inni nie chcieli znosić. Słyszysz na przykład, przy tobie pierwszy raz czuję się tak swobodnie, taki sobą albo tak bezpiecznie. To może być piękne i szczere, ale jeśli później każda twoja granica zostaje przedstawiona jako atak na jego bezpieczeństwo, zaczynasz odpowiadać za stan, którego sama nie jesteś w stanie na stałe mu zapewnić. Słyszysz, my nie jesteśmy jak inni. Z czasem może okazać się, że właśnie dlatego zwykłe zasady mają was nie obowiązywać. Nie potrzebujesz prywatności, nie potrzebujesz czasu dla siebie, nie potrzebujesz swoich ludzi, przyjaciół, nie potrzebujesz spokojnie się zastanowić. Przecież to jest wyjątkowe, to co nas łączy. W ten sposób komplement może stać się rolą. Nie musisz usłyszeć warunków wprost. Zaczynasz je odkrywać dopiero wtedy, kiedy przestajesz idealnie pasować do obrazu, który powstał na początku w jego głowie.
Pierwszy raz nie masz energii go wspierać, na przykład. Pierwszy raz nie zgadzasz się z jego oceną, masz inne zdanie. Pierwszy raz nie chcesz natychmiast odpowiedzieć. Pierwszy raz wybierasz coś, czego on sam nie wybrałby dla ciebie. I nagle temperatura się zmienia. To jest moment przejścia. Bliskość przestała być już miejscem spotkania dwojga ludzi, zaczyna być nagrodą za prawidłowe zachowanie. Jeżeli jesteś dostępna, ciepło wraca. Jeżeli masz własne zdanie, pojawia się dystans. Jeżeli rezygnujesz z granicy, znowu jesteście wyjątkowi. Jeżeli przy swojej granicy stoisz, oskarża cię o chłód, egoizm albo brak miłości. I właśnie wtedy możesz zacząć mylić ulgę po ustąpieniu z bliskością. To bardzo ważne rozróżnienie, bo ulga nie zawsze oznacza, że problem został rozwiązany. Czasami oznacza tylko tyle, że znowu zrobiłaś to, czego od ciebie oczekiwano, więc nacisk i presja na chwilę znika. Kontrola zaczyna się od ceny, nie od zakazu. Kiedy ludzie słyszą słowo kontrola, wyobrażają sobie jakieś jawne polecenia. Tymczasem w relacji kontrola często działa bardziej miękko. Nie mówi nie idź, mówi idź, skoro bardziej ci zależy na nich niż na mnie. Nie mówi nie ubieraj się tak, mówi zrób jak chcesz, tylko nie dziw się, jak ludzie będą cię traktować. Nie mówi masz natychmiast odebrać telefon. Mówi nie rozumiem, jak można ignorować osobę, którą się kocha. Nie mówi nie możesz mieć prywatności. Mówi jeżeli nie masz nic do ukrycia, dlaczego nie pokażesz mi swojego telefonu, żebym mogła przeczytać wszystkie twoje wiadomości, jakie prowadzisz ze znajomymi na przykład. Formalnie wybór należy nadal do ciebie, ale emocjonalnie każdy wybór ma już cenę. Możesz wyjść, ale później będziesz musiała uspokajać jego złość albo jej. Możesz odmówić, ale stracisz ciepło między wami. Możesz zachować prywatność, ale zostaniesz oskarżona o nielojalność. Możesz mieć własne zdanie, ale czeka cię wielogodzinna rozmowa, w której będziesz bronić swoich przekonań, swojego charakteru. Po pewnym czasie nie potrzebujesz już zakazu. Sama pytasz siebie, czy w ogóle warto? Czy warto spotkać się z przyjaciółmi, jeśli potem przez 2 dni będzie napięcie? Czy warto powiedzieć, co naprawdę myślę, skoro rozmowa i tak zostanie odwrócona przeciwko mnie? Czy warto odmówić, jeśli znowu usłyszę, że jestem zimna? Czy warto pojechać sama, jeśli przez cały wyjazd będę odbierać telefony i udowadniać, gdzie jestem? I zaczynasz wybierać spokój. Ja nie mówię o tym, że mamy prawo do tego, że będąc w relacji możemy sobie wyjeżdżać każdy gdzie chce i każdy gdzie chce na wakacje i wychodzić wieczorami gdzie chcemy i weekendy spędzać osobno. To w ogóle nie ten kontekst, okej? W ogóle nie o to chodzi. Ale czasami są sytuacje, gdzie po prostu potrzebujemy tej przestrzeni dla siebie, ale nadal jesteśmy lojalni i wierni, tak? I uczciwi wobec swojego partnera czy partnerki. Więc zaczynasz w pewnym momencie wybierać spokój. Tylko że to nie jest prawdziwy spokój, to jest cisza kupiona rezygnacją z siebie. Kontrola wygrała nie wtedy, kiedy on wydał rozkaz. Wygrała wtedy, kiedy przed każdym ruchem zaczęłaś przewidywać jego reakcje i odpowiednio zmniejszać własne i zawężać własne życie. To zdanie warto zapamiętać. Nie musiał odebrać ci prawa wyboru. Wystarczyło, że nauczył cię bać się kosztu własnego wyboru. Rozumiesz? I właśnie dlatego z zewnątrz takie relacje mogą wyglądać zupełnie normalnie. Nikt nie widzi tych zakazów, bo wielu z nich nigdy nie wypowiedziano. Ludzie widzą, że sama rezygnujesz ze spotkań, inaczej się ubierasz, wcześniej wracasz, rzadziej dzwonisz do bliskich. Mogą nawet powiedzieć, przecież on ci niczego nie zabrania, a ty nie umiesz wyjaśnić, że zakaz nie mieszka już w jego słowach.
Kochani, moje statystyki pokazują, że ponad 53% osób, które regularnie oglądają moje materiały, nie subskrybuje tego kanału. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, zasubskrybuj go. To nie jest tylko kliknięcie. To realna pomoc w dotarciu z tą wiedzą do kolejnych osób, które próbują zrozumieć traumę, narcystyczną przemoc i proces odbudowy po trudnych relacjach. W ten sposób pomagasz mi rozwijać ten kanał, zwiększasz jego zasięgi i wspólnie tworzyć przestrzeń, która może zmienić czyjeś życie na lepsze. Dziękuję za Twoje wsparcie. Pierwsze nie odsłania więcej niż 100 komplementów. Najlepszym testem na początku relacji jest nie to, jak ktoś reaguje na to, jak Ty się na wszystko zgadzasz, jaka jesteś gotowa, jak Ci to wszystko pasuje. Prawie każdy potrafi być cudowny, kiedy dostaje uwagę, zachwyt, czas i dostęp. Prawdziwy test zaczyna się przy pierwszym spokojnym nie. Nie mogę dziś przyjechać. Nie chcę jeszcze razem zamieszkać. Nie podam Ci hasła do telefonu. Nie zgadzam się z tym, mam inne zdanie. Chcę spędzić weekend z rodziną. Nie będę kontynuować rozmowy w takim tonie. Bezpieczny człowiek może poczuć rozczarowanie, może mieć pytanie, może powiedzieć, że jest mu przykro. Dojrzałość nie polega na braku emocji, ok? Polega na tym, że jego emocja nie odbiera Tobie prawa do tej granicy. Osoba funkcjonująca w silnie narcystycznym albo kontrolującym wzorcu może odebrać Twoje nie jako informację, lecz jako zniewagę. Nie słyszy, ta osoba ma inne tempo. Słyszy, nie mam już pełnego wpływu. Nie słyszy, potrzebuję odpoczynku. Słyszy, nie jestem najważniejszy. Nie słyszy, ona ma własne zdanie. Słyszy, podważa mnie. Wtedy zamiast rozmowy pojawia się presja. Może zacząć negocjować granice tak, jakby była początkiem licytacji, może domagać się wielostronicowego uzasadnienia, może przywołać wszystko, co dla Ciebie zrobił, może porównać Cię do byłej partnerki, która rzekomo zachowywała się dokładnie tak samo, może powiedzieć, nie poznaję Cię, chociaż właśnie po raz pierwszy pokazujesz mu część siebie, która nie jest całkowicie dostosowana, może się wycofać i czekać, aż sama wrócisz z przeprosinami, może się obrazić. Może też nagle stać się wyjątkowo czuły, nie po to, żeby uszanować granice, lecz żebyś poczuła się bezpiecznie i z niej zrezygnowała. Dlatego nie oceniaj granicy po tym, czy druga osoba jest z niej zadowolona. Oceniaj relację po tym, czy Twoje prawo do granicy przeżywa jej niezadowolenie. To fundamentalna różnica. Ktoś może nie lubić Twojej decyzji, ale nadal Cię szanować. Ktoś może mówić, że Cię kocha i jednocześnie karać Cię za każdą decyzję, której nie może kontrolować. Miłość nie jest mierzona siłą protestu przeciwko Twojej autonomii. Kiedy troska zaczyna oznaczać dostęp. Kontrola rzadko przedstawia się jako kontrola. Znacznie częściej przedstawia się jako troska. Napisz, jak dojedziesz. To może być zwykła czułość i to jest zupełnie normalne, kiedy ludzie to do siebie piszą. Ale później pojawia się, dlaczego nie napisałaś od razu? Z kim dokładnie byłaś? Wyślij zdjęcie, włącz lokalizację, żebym się nie martwił. Pokaż, kto do Ciebie pisał. Każda pojedyncza prośba może wyglądać niewinnie. Potem rozpoznajesz po wzorcu i funkcji. Czy informacja ma pomóc w konkretnej sytuacji, czy ma zapewnić stały dostęp do Ciebie, bo to kolosalna różnica. Czy możesz odmówić bez oskarżenia, czy zasady są wzajemne, czy tylko Ty masz być taka przejrzysta. Czy po przekazaniu informacji napięcie znika, czy natychmiast pojawia się kolejne pytanie. W kontroli nigdy nie istnieje wystarczająca ilość dowodów. Pokazujesz wiadomość, problemem staje się usunięta rozmowa. Włączasz lokalizację, problemem jest to, dlaczego zatrzymałaś się na 15 minut. Wracasz wcześniej, problemem jest sposób, w jaki wyglądałaś, kiedy wychodziłaś. Rezygnujesz z jednego znajomego, pojawia się następny człowiek, który rzekomo zagraża relacji. To dlatego nie da się uspokoić kontroli pełną przejrzystością. Jeżeli źródłem problemu nie jest brak informacji, lecz potrzeba dominacji, każda przekazana informacja staje się jedynie nowym standardem dostępu.
Pamiętajcie też, że jeżeli sami nie jesteście transparentni w relacji, w sensie gdzieś wychodzicie i mówicie, kochanie, spotykam się z tą i z tą osobą, bo mamy omówić pewne nasze kwestie dotyczące tego i tego, nie musisz mówić o szczegółach, i ta osoba jest z tego niezadowolona, to możesz o tym porozmawiać. Ale jeżeli wychodzisz bez słowa i bez wyjaśnienia, że wychodzisz wieczorem, nie musisz mówić z kim, gdzie, po co i dlaczego. To twoja prywatna sprawa. Spóźniasz się, nie wracasz na czas, to nie dziw się, że druga strona reaguje niepokojem albo zaczyna się dopytywać, co się dzieje, co się stało, bo chce wiedzieć. Więc to też wiele zależy od waszego zachowania. Bierzcie na to poprawkę. Jeżeli zachowujemy się dojrzale i zrobiłaś wszystko w tej sprawie, przejrzyście, czytelnie dla swojego partnera, partnerki, żony, męża, to nie ma powodu, żeby ta druga osoba się niepokoiła. A jeżeli twoje wypowiedzi są nie do końca przejrzyste, czytelne, albo zmieniasz zdanie, sam co chwila kręcisz się w kółko, wahasz, zastanawiasz, to druga strona ma powody, żeby się zaniepokoić i zapytać cię, o co właściwie chodzi. Więc przejdźmy teraz do tego tematu, że jeżeli źródłem problemu nie jest brak informacji, lecz potrzeba dominacji, to każda przekazana informacja staje się jedynie nowym standardem dostępu. W pewnym momencie możesz powiedzieć, przecież w związku nie powinno być tajemnic. Zgoda. Tajemnica i prywatność to jednak nie to samo. Tajemnica ukrywa działanie, które narusza wspólne ustalenia. Prywatność chroni twoją odrębność, rozmowę z przyjaciółką, własne myśli, hasło, przestrzeń, w której nie jesteś obserwowana. Bliskość nie oznacza całkowitego zniesienia granic pomiędzy dwojgiem ludzi. Zdrowy związek tworzą dwie osoby, a nie jeden system w jednym centrum dowodzenia. Jeżeli zaufanie ma istnieć tylko wtedy, kiedy jesteś stale sprawdzana, to nie jest zaufanie. Izolacja rzadko zaczyna się od słów zerwij z nim kontakt. Na początku może mówić, że chce mieć cię tylko dla siebie, bo tak bardzo za tobą tęskni. Bo chcę mieć z tobą spędzać każdą chwilę czasu, chcę mieć z tobą więcej czasu wspólnego. Każda wolna chwila razem, długie rozmowy, wspólne plany, rezygnacja ze spotkań, bo przy sobie czujecie się najlepiej. Nigdzie nie wychodzicie, tylko spędzacie czas sami. To może być naturalne w fazie zakochania. Pytanie brzmi, co dzieje się później, kiedy próbujesz wrócić do równowagi? Czy cieszy się, że masz własnych przyjaciół? Czy szanuje relacje, które istniały przedtem? Czy pozwala innym znać ciebie z własnej perspektywy? Czy raczej krok po kroku podważa każdą osobę, przy której mogłabyś odzyskać zewnętrzny punkt odniesienia? Twoja przyjaciółka jest o mnie zazdrosna, twoja matka zawsze tobą sterowała, oni nie rozumieją tego, co my mamy, po każdym spotkaniu z nimi jesteś jakaś inna. Uwaga, może tak być, że wracasz na przykład od kogoś bliskiego i rzeczywiście jesteś inny. Tylko ta osoba druga może powiedzieć to, wiesz, czy wszystko dobrze? Martwię się troszkę o ciebie, bo zawsze jak wracasz z tego spotkania, to jesteś jakiś taki podrażniony, zdenerwowany. Niepokoi mnie to, czy coś złego się wydarzyło. To jest zupełnie inny kontekst, rozumiecie? Ja mówię tutaj o tym, że ktoś ci mówi, że jesteś jakaś inna, że ci zarzuca to. Więc nie zabraniam ci iść. Idziemy dalej. Nie zabraniam ci iść, po prostu widzę, jak źle na ciebie wpływają, tak? I może tak być, że tak jest, więc to jest śliskie, przyjrzyj się temu, ale jeżeli wszystkie inne rzeczy też jakby są taką właśnie mini kontrolą, to się przyjrzyj temu uważnie, bo część z tych uwag może być wiarygodna i brzmieć wiarygodnie. W każdej rodzinie i przyjaźni mogą istnieć problemy, ale kontrolujący wzorzec poznajesz po kierunku. Z czasem coraz więcej relacji zostaje uznanych za zagrożenie, a coraz mniej osób ma dostęp do twojego życia. I to jest ważne, ponieważ inni ludzie nie są tylko towarzystwem, są lustrem rzeczywistości, potrzebujesz ich. Przyjaciółka może ci powiedzieć, kiedyś nigdy się nie bałaś odebrać telefonu przy partnerze. Siostra może zauważyć, za każdym razem, kiedy masz inne zdanie, zaczynasz go usprawiedliwiać. Kolega z pracy może zapytać, dlaczego musisz informować go o każdej minucie. Osoba dążąca do pełnej kontroli nie musi bać się twoich znajomych jako ludzi, może bać się tego, że przy nich przypominasz sobie własny punkt widzenia. Dlatego izolacja nie zawsze wygląda jak zamknięte drzwi. Może wyglądać jak kolejne spotkanie, z którego sama rezygnujesz, bo nie masz już siły na konflikt po powrocie. Aż pewnego dnia orientujesz się, że człowiek, który miał rozszerzyć twoje życie, stał się prawie całym twoim życiem.
Jeżeli ten materiał pomógł Ci spojrzeć na swoją sytuację z innej perspektywy, zapraszam Cię na egoexplained.com. W menu znajdziesz książki, gdzie możesz nabyć e-booka i audiobooka w wersji polskiej i już wkrótce także w wersji angielskiej, a także testy orientacji dla osób po narcystycznej relacji. Wkrótce będą też testy dla osób, które są w narcystycznych relacjach, żeby mogły zbadać, w jakich relacjach właściwie są. Jeżeli czujesz, że Twój układ nerwowy nadal żyje w trybie przetrwania, możesz skorzystać również z 7-dniowej mapy odbudowy darmowej oraz 30-dniowej mapy powrotu do siebie. Wkrótce pojawią się także bardziej rozbudowane programy wspierające proces odbudowy po traumie. Jeżeli potrzebujesz bezpiecznej przestrzeni i kontaktu z osobami, które przechodzą podobną drogę, wejdź w zakładkę Kontakt i dołącz do naszej darmowej społeczności na Discordzie. Pamiętaj, odbudowa nie zaczyna się wtedy, gdy znikają wszystkie trudne emocje. Odbudowa zaczyna się wtedy, gdy przeszłość przestaje być jedyną przyszłością, jaką potrafisz sobie wyobrazić. Dlaczego zaczynasz ustępować, chociaż widzisz, że coś jest nie tak? Możesz dziś patrzeć wstecz i pytać, dlaczego po prostu nie powiedziałam nie? Bo to nie było jedno nie. Za każdym razem stawką wydawało się cała relacja. Pamiętałaś człowieka z początku, zachwyconego, uważnego, pewnego. Kiedy robił się chłodny, nie widziałaś wyłącznie chłodu. Widziałaś możliwość utraty tamtego człowieka. Ustępowałaś więc dlatego, że nie ustępowałaś więc dlatego, że nie miałaś charakteru. Ustępowałaś, bo próbowałaś przywrócić bezpieczeństwo, które wcześniej zostało z nim skojarzone. Po konflikcie rezygnowałaś z granicy. On znowu stawał się ciepły, napięcie spadało, twój organizm uczył się prostego związku. Kiedy dostosowuje się, wraca ulga. Nie potrzebujemy sprowadzać tego do jednego hormonu, ani internetowego hasła o chemicznym uzależnieniu, chociaż to jest uzależnienie. Ale to szerszy proces uczenia się przywiązania, oczekiwania ulgi i unikania emocjonalnej kary. Z czasem przestajesz sprawdzać, czy jego żądanie jest rozsądne. Sprawdzasz, co zrobić, żeby znowu było dobrze. I tutaj intensywność wykonuje bardzo ważną pracę. Ponieważ początek był tak super, na takim wysokim poziomie, to każdy chłód wydaje się spadkiem z ogromnej wysokości w przepaść. Zwykła dezaprobata nie jest odczuwana jak różnica zdań, jest odczuwana jak utrata wyjątkowej więzi, rozumiesz? Dlatego czasami kontrola nie musi się zwiększać gwałtownie, wystarczy różnica temperatur. Wczoraj byłaś najważniejsza, a dzisiaj jesteś traktowana jak obca. Wczoraj mówił, że podziwia Twoją niezależność, dzisiaj sugeruje, że samodzielne decyzje dowodzą egoizmu. Wczoraj Twoja wrażliwość była wyjątkowa, a dzisiaj jest powodem, dla którego rzekomo nie da się z Tobą rozmawiać. Zaczynasz więc pracować nad sobą, ale nie po to, żeby żyć lepiej, po to, żeby przestać wywoływać jakąkolwiek zmianę w nim. Możesz mówić ciszej, więc pytasz ostrożniej, usuwasz fragmenty wiadomości, czekasz na właściwy moment, żeby zadać mu w ogóle pytanie. Jak chcesz z nim porozmawiać, to robisz taki specjalny wstęp, że właściwie zaczynasz rezygnować z tego tematu. Przepraszasz za ton, zanim wypowiesz treść. To jest punkt, w którym kontrola wchodzi do środka, do ciebie. Największe niebezpieczeństwo to to, że zaczynasz pilnować siebie już za niego. On nie musi nic robić, on już ciebie tresował. Mówię o tym w innych filmach o tresurze. Ale dziś chcę Wam w tej serii pokazać to wszystko krok po kroku, jak to wygląda. Największe niebezpieczeństwo zatem właśnie tutaj jest, bo wiele osób sądzi, że najgorszą częścią kontrolującej relacji jest to, co druga osoba Tobie zrobi. A najgłębszy skutek pojawia się jednak wtedy, kiedy zaczynasz Ty robić to sama sobie. Przed spotkaniem sprawdzasz, czy ubranie go nie zdenerwuje. Przed rozmową układasz każde zdanie tak, żeby nie poczuł się zakwestionowany. Kiedy ktoś do Ciebie dzwoni, patrzysz najpierw na jego twarz. Kiedy dostajesz zawodową szansę, zanim poczujesz radość, zastanawiasz się, czy on nie uzna jej za zagrożenie. Kiedy jesteś zmęczona, nie pytasz, czego potrzebuję, pytasz, jak mam to powiedzieć, żeby nie pomyślał, że go odrzucam.
Kiedy czujesz złość, natychmiast ją tłumaczysz. Kiedy czujesz lęk, zawstydzasz się. Kiedy pojawia się intuicja, szukasz argumentu, który ją unieważni. Z zewnątrz nadal funkcjonujesz, pracujesz, rozmawiasz, uśmiechasz się, być może nadal podejmujesz wiele decyzji, ale twoje wewnętrzne centrum przesunęło się. Zamiast pytać, czy to jest zgodne ze mną, pytasz, jak on zareaguje. I to jest najbardziej niebezpieczny moment całej relacji. Nie pierwszy krzyk, nie pierwsze karanie ciszą, nie pierwsze kłamstwo nawet. Moment, w którym jego możliwa reakcja staje się ważniejsza niż twoje rzeczywiste doświadczenie. Od tej chwili możesz wyglądać na osobę, która sama wybiera, ale wybierasz już w coraz węższym korytarzu. Kontrola staje się niewidzialna, bo zaczynasz nazywać ją własną decyzją. Sama nie chciałam tam iść. Sama uznałam, że ta przyjaźń nie ma sensu. Sama wolę nie poruszać tego tematu. Sama mu pokazałam telefon. Być może rzeczywiście wykonałaś te ruchy sama. Pytanie brzmi, co przewidywałaś, że wydarzy się, jeśli tego nie wykonasz? Wolny wybór nie jest tylko możliwością powiedzenia nie. To również możliwość powiedzenia nie bez obawy, że zostaniesz ukarana emocjonalnie, finansowo, społecznie, a może nawet fizycznie. Jak odróżnić zwykły konflikt od wzorca kontroli? Kochani, każdy związek ma wpływ na decyzje obojga ludzi. Partnerzy ustalają granice. Najlepiej jak na początku sobie po prostu usiądą i o tym pogadają. A nie będą tylko w siebie wpatrywać się i wierzyć, tak się kochamy, wszystko już będzie super. Nie. Rzeczywistość się zderzy z wami porządnie. Więc konsultują plany. Czasami są zazdrośni, rozczarowani albo potrzebują zapewnienia. Nie każda trudna rozmowa jest kontrolą, nie każda prośba jest przemocą. Nie diagnozujmy człowieka na podstawie jednego konfliktu. Różnice pokazuje wzorzec. Po pierwsze, czy zasady są wzajemne? Czy oboje informujecie się o zmianie planu? Czy tylko ty musisz raportować? Czy oboje możecie mieć prywatność? Czy jego telefon jest jego sprawą, a twój ma być otwarty? Czy jego przyjaciele są naturalną częścią życia, a twoi stale zagrażają relacji, bo twoi są źli? Po drugie, czy możesz negocjować? W zdrowym związku można rozmawiać o potrzebach i szukać rozwiązania. W kontroli wynik jest z góry ustalony. Rozmowa trwa tak długo, aż się zgodzisz. Zmęczysz albo zaczniesz wątpić w siebie. Po trzecie, czy odmowa zmienia sposób, w jaki jesteś traktowana? Nie chodzi o chwilowy smutek. Chodzi o karę, pogardę, groźbę odejścia, wycofanie czułości, ciszę używaną do wymuszenia ustępstw, publiczne zawstydzenie, finansowe konsekwencje, na przykład blokada karty, albo oskarżenie o brak miłości, że ty go nie kochasz. Po czwarte, czy granice rozwiązują problem, czy uruchamiają większą pretensję? I ja rozumiem, że może w napięciu, w sytuacji ktoś ci powiedzieć, ja się nie czuję kochana, bo to, co ty robisz, to ktoś, kto nie kocha, się tak zachowuje. I ta druga osoba powinna powiedzieć, ależ kochanie, nie chciałem tego, myślałem, że to odbierzesz normalnie. Nie pomyślałem, że to tak na ciebie wpływa. To jest normalna rozmowa między ludźmi. Teraz bezpieczny człowiek może potrzebować czasu, ale ostatecznie nauczy się, że to są twoje granice. Osoba kontrolująca traktuje granice jak przeszkodę, którą należy osłabić, obejść albo cię ukarać. Po piąte, czy twoje życie się rozszerza, czy też kurczy? Czy nadal masz kontakt z ludźmi, pracą, swoimi zainteresowaniami, swoimi przekonaniami, ciałem i własnym rytmem? Czy coraz więcej energii idzie na zapobieganie jego reakcjom? Po szóste, czy czujesz się bezpieczniej, kiedy jesteś bardziej sobą? W zdrowej relacji poznanie prawdziwej ciebie może przynieść konflikty, ale z czasem zwiększy autentyczność. W kontroli ujawnianie siebie staje się coraz bardziej ryzykowne. Najbezpieczniejsza staje się wersja ciebie spokojna, dostępna, zgodna i przewidywalna. Jedno pytanie potrafi zebrać wszystkie te elementy. Czy bliskość pomaga mi być bardziej sobą? Czy uczy mnie, jak siebie ukrywać?
Co zrobić, kiedy rozpoznajesz ten moment? Pierwszy krok nie polega na tym, żeby natychmiast wygłosić wielką przemowę. Najpierw odzyskaj orientację. Zapisz konkretną sytuację bez diagnozowania drugiej osoby. Nie, on jest potworem, tylko kiedy odmówiłam pokazania telefonu, przez 2 dni nie odzywał się do mnie i powiedział, że jeśli go kocham, powinnam zrezygnować z prywatności. Nie, on chce zniszczyć moje relacje. Tylko w ciągu 3 miesięcy zrezygnowałam z 5 spotkań, ponieważ po każdym z nich dochodziło do wielogodzinnego konfliktu. Fakty przywracają perspektywę, szczególnie wtedy, kiedy każda rozmowa kończy się debatą o Twoim charakterze. Drugi krok. Sprawdź koszt swojego nie. Co dzieje się, kiedy stawiasz małą, rozsądną granicę? Czy pojawia się dialog, czy kara? Czy możesz mieć inne zdanie, czy musisz potem naprawiać jego obraz siebie? Czy nie zostaje przyjęte jako część relacji? Czy uruchamia próbę przywrócenia przewagi? Nie twórz sztucznych tekstów. Obserwuj zwykłe sytuacje, które życie przynosi samo. Trzeci krok. Przestań nadmiernie uzasadniać każdą granicę. Im więcej argumentów podajesz osobie, która nie chce zrozumieć Twojej granicy, tym więcej materiału możesz jej dostarczyć do negocjowania. Nie podam hasła do telefonu. Dzisiaj spotykam się z przyjaciółką. Wrócę do rozmowy, kiedy będziemy rozmawiać spokojniej. Granica nie musi być agresywna, musi być czytelna. Czwarty krok. Odbuduj zewnętrzne punkty odniesienia. Porozmawiaj z kimś, kto Cię znał sprzed tej relacji. Nie po to, żeby ta osoba podjęła za Ciebie decyzję. Po to, żebyś mogła usłyszeć własną historię poza systemem, w którym teraz żyjesz. Bo teraz każde Twoje odczucie jest natychmiast podważane. Piąty krok. Zachowaj praktyczną niezależność tam, gdzie możesz. Nie rezygnuj pochopnie z pieniędzy, pracy, mieszkania, dokumentów, kontaktów, możliwości przemieszczenia się. Kontrola emocjonalna może pogłębiać się znacznie łatwiej, kiedy wszystkie zasoby skupiają się w rękach jednej osoby. Jeżeli w relacji pojawiają się groźby, przemoc, stalking, kontrola finansowa, izolowanie, odbieranie dokumentów, szantaż, zagrożenie dotyczące dzieci albo ryzyko fizyczne, priorytetem nie jest udowadnianie siły bezpośredniej konfrontacji. Priorytetem jest bezpieczeństwo. W takiej sytuacji skorzystaj z profesjonalnego wsparcia, pomocy prawnej, organizacji zajmującej się przemocą domową albo odpowiednich służb. Plan odejścia może wymagać dyskrecji. Nie każdą granicę trzeba ogłaszać osobie, która może wykorzystać te informacje przeciwko Tobie. Odzyskiwanie wpływu nie zawsze wygląda jak głośne dość. Czasami wygląda cichy powrót do faktów, ludzi, dokumentów, pieniędzy i możliwości wyboru. Punkt kulminacyjny. Nie chodziło o to, żebyś go kochała. To najtrudniejsza prawda tego filmu, kochani. W zdrowej relacji miłość nie wymaga stałego dowodzenia, że jesteś najważniejszy, najważniejsza. Może współistnieć z Twoją pracą, rodziną, przyjaciółmi, odpoczynkiem, prywatnością i odmiennym zdaniem. Nie musi pożerać całego Twojego życia, żeby czuć się bezpiecznie. W relacji kontrolującej stawką często nie jest miłość, stawką jest pierwszeństwo. Nie wystarczy, że kochasz, masz stale udowadniać, że jego emocje są ważniejsze niż Twoje granice. Nie wystarczy, że jesteś lojalna. Masz zrezygnować z prywatności, żeby on nigdy nie musiał regulować własnej niepewności. Nie wystarczy, że jesteś blisko. Masz ograniczyć wszystko, co przypomina Ci, że możesz istnieć również poza nim. Nie wystarczy, że go wybierasz. Masz przestać wybierać siebie tam, gdzie Twój wybór nie jest zgodny z jego potrzebą. I właśnie dlatego nie mogłaś tego naprawić większą miłością. Im więcej oddawałaś, tym bardziej zmieniał się standard tego, co trzeba oddać następnym razem. I jeśli przeprosiłaś kiedykolwiek, kiedy nie byłaś winna, to następna kara będzie jeszcze większa. Ja tego doświadczyłam. Bo problemem nie był brak Twojego uczucia. Problemem było to, że Twoja odrębność była odbierana jak zagrożenie. Nie jesteś zimna dlatego, że potrzebujesz przestrzeni. Nie jesteś nielojalna dlatego, że masz prywatność albo chcesz się spotkać czy porozmawiać z przyjaciółką. Nie jesteś egoistyczna dlatego, że nie zgadzasz się na wszystko, czy masz inne zdanie. Nie niszczysz miłości, kiedy chronisz swoją własną podmiotowość. Jeżeli relacja może istnieć tylko wtedy, kiedy jedna osoba stale Cię zmniejsza, to nie bliskość jest jej fundamentem. Fundamentem jest nierównowaga. I teraz domknięcie tego, kochani. Miłość nie powinna karać Cię za to, że istniejesz.
Być może teraz widzisz ten moment. Nie dzień, w którym wszystko stało się oczywiste. Ten wcześniejszy moment, kiedy po raz pierwszy zmieniłaś decyzję nie dlatego, że sama chciałaś, lecz dlatego, że bałaś się jego reakcji. Kiedy nie poszłaś na spotkanie, kiedy nie pokazałaś wiadomości, kiedy ja zrobiłam wydruk statementów, nie wiem po co, po prostu 6 miesięcy mnie męczył, żebym wykazała mu wszystkie statementy za cały rok. Co ja robię, jak robię, na co wydaję pieniądze. Kogo to obchodzi? To są moje pieniądze. Ja się w to nie wtrącam. Ale szanujmy się. Co to za kontrola? Przecież nie robię niczego nierozważnego, bo nie robiłam. Okej. Kiedy przeprosiłaś za to, że postawiłaś granicę, kiedy pomyślałaś, lepiej nic nie będę mówić. Ja już doszłam do tego etapu i zaczęłam zdawać sobie sprawę, że muszę te relacje zakończyć, a już na pewno nie wejdę za mąż za tego człowieka. To już wiedziałam, więc zaczęłam sobie to tłumaczyć, skoro już podeszłam do tego, że jednak nie wejdę za niego za mąż, to znaczy właściwie co ja tu robię, bo przecież żeśmy to planowali. Kiedy jego chłód zabolał cię tak bardzo, że oddałaś kawałek siebie, żeby znowu zobaczyć człowieka z początku, nie patrz na tamtą siebie z pogardą. Ona próbowała ocalić coś, co przedstawiono jej jako wielką miłość. Nie wiedziała jeszcze, ta twoja ty, że każdy powrót ciepła po rezygnacji z siebie wzmacnia system, w którym jej wolność ma coraz wyższą cenę. Dzisiaj już możesz to nazwać. Intensywność staje się kontrolą wtedy, kiedy bliskość przestaje być zaproszeniem, a staje się obowiązkiem. Kiedy dostęp zostaje nazwany zaufaniem, kiedy nadzór zostaje nazwany troską, kiedy izolacja zostaje nazwana wyjątkową więzią, kiedy twoje nie zostaje nazwane brakiem miłości, kiedy zaczynasz pilnować siebie, aby druga osoba nie musiała już pilnować ciebie. Ale ten moment nie jest końcem twojej historii. To, czego nauczyłaś się, to przewidywać, możesz zacząć zauważać. To, co zaczęłaś automatycznie ukrywać, możesz powoli przywracać. Swoje zdanie, swoich ludzi, swoje pieniądze, swoją prywatność, swoje tempo, swoje nie. Nie musisz odzyskać wszystkiego jednego dnia. Zacznij od jednego pytania. Co zrobiłabym dzisiaj, gdybym nie musiała najpierw przewidywać jego reakcji? Nie zawsze od razu możesz wykonać te rzeczy. Szczególnie jeśli jesteś w sytuacji zagrożenia, ale samo pytanie albo uzależnienia finansowego czy jakiegokolwiek, ale samo pytanie pokazuje ci, gdzie kończy się twój wybór, a zaczyna strach. Jeżeli ten film nazwał moment, którego wcześniej nie potrafiłaś zobaczyć, napisz w komentarzu jedno zdanie. Moje nie jest dowodem braku miłości. To dla was, dla ciebie taka afirmacja. Bez prywatnych szczegółów to jedno zdanie wystarczy. A jeżeli znasz osobę, która wciąż mówi, on mi niczego nie zabrania, ale z miesiąca na miesiąc coraz mniej rzeczy robię bez lęku. Wyślij jej ten materiał. Być może potrzebuje zrozumieć, że kontrola nie zawsze zamyka drzwi. Czasami sprawia, że sama przestajesz do nich podchodzić. W następnym odcinku pokażę ci, jak narcystyczna osoba może przenosić własny ból, wstyd i chaos do twojego umysłu, aż zaczynasz czuć to, czego ona sama nie chce w sobie pomieścić. Bo kiedy intensywność już ograniczy twoją odrębność, kolejnym etapem może być coś jeszcze głębszego. Zaczynasz nosić w sobie emocje, które w tobie się nie narodziły. I potem po rozstaniu one w tobie zostają. I to jest obrzydliwy czas wychodzenia. Zapraszam was, kochani, na następny film. Dbajcie o siebie. Serduszko dla was jak zawsze, najgorętsze.